Chodź Geldyn, witam serdecznie w moim Dzień domu. dobry, witam serdecznie, günaydın. O, günaydın, nasılsın? Merhaba, iyiyim. O, iyi misin? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Przyszedłeś do tureckiego domu, to musisz ściągnąć buty. Tutaj są taka tradycja, taka zasada. Od razu widać, gdzie mieszkają Turcy, a gdzie mieszkają, powiedzmy, obcokrajowcy, dlatego że przed progiem zawsze jest pełno. I oczywiście na powitanie, co robimy? Oczywiście z kolonią. Kolonia. Wcieramy. I mówiłaś, że na sam koniec po wcieraniu jakoś... Dobrze, to może już... Dobrze. nie, ten Okej. można. Zapraszam. Proszę Bardzo usiąść. serdecznie dziękuję. Zapraszam na śniadanie. Przygotowałam dzisiaj tureckie śniadanie, żeby Dziękuję uprzejmie. pokazać Tobie i naszym telewidzom, jak wygląda tradycyjne tureckie śniadanie. Może nie wszystkie warunki spełniłam, bo jak zwykle każda gospodyni wie inaczej, każda gospodyni to inaczej przyrządza. Ja tak jak umiałam, tak Wam przygotowałam, także mam nadzieję, że będzie smakowało. Ale ja już usiadłem, Pani Wiolu. Ja już usiadłem, nie wiem czy źle zrobiłem. Nie, przecież jesteś moim gościem. W takim razie Jesteś bardzo moim się cieszę, jest gościem. mi ogromnie miło. Poczuj się w ogóle, przede wszystkim musisz się czuć tutaj bardzo luźno, bo my zawsze się czujemy luźno. Sama tradycja tego śniadania polega na tym, żeby się przede wszystkim spotkać, żeby porozmawiać i zaraz będziemy kończyć. Może jeszcze drugi raz będzie nam wiercił. Prawdziwe życie, proszę Państwa, prawdziwe życie, dlatego nie przerywamy, tylko będziemy siadać i może sobie, zanim zaczniemy śniadanie, może nam coś właśnie opowiesz. Afiyet olsun, już podaję czaj, bo jakże inaczej musi być tradycyjny turecki czaj. Zaprezentuję Ci, potem oczywiście powiem, jak może go przyrządzać, ale teraz pokażę, jak my to podajemy. Tak, trzeba... Wspaniale. Kochani, prawdziwy turecki czaj. Proszę bardzo, chlebek. Afiyet olsun. Dziękuję bardzo. Chleb jest podstawą do wszystkiego. Posiłek turecki, śniadanie tureckie jest to cały rytuał, prawda? Dokładnie. My przede wszystkim lubimy się rano spotykać. Potem każdy idzie do swoich zajęć. Nie zawsze jest czas na to, żeby się spotkać. Więc jest to, kiedy jest ten poranny posiłek, możliwość spotkania się w grupie, możliwość porozmawiania. Kiedy w Europie zazwyczaj lubią się wszyscy spotykać w celach biznesowych czy towarzyskich na kolacji, na tak zwanej kolacji, to my lubimy to zrobić na śniadanie. Bardzo często właśnie są to wyprawy na śniadanie, piękny widok. Niestety w tym roku, kiedy mamy koronawirusa, wszystkie restauracje są zamknięte, dlatego jesteś moim gościem i Państwo. A normalnie to my się wyjeżdżamy gdzieś, na przykład czy na wzgórze, czy bardziej nad morze. Nie krępuj się, proszę bardzo. Chcę Ci pokazać, do czego służy ten chleb specjalnie. Widzisz, my chleba nie kroimy. My chleb rwiemy, tak? I specjalnie jest tu przygotowana jajecznica, którą nazywamy meleme, czyli to jajecznica z Meleme? Tak, z papryką, z pomidorami, jajecznica i właśnie w ten sposób musisz się nauczyć. Ja właśnie staram się Ciebie cały czas podglądać. Właśnie nie Tak, wiem, czy to sobie sam służy. mogę posłodzić herbatkę, czy mogę... Nawet trzeba, tak. Czaj, sobie nawet tak. trzeba, to wrzucę sobie od I razu. po prostu tutaj. sobie nabierasz i jesz. Smacznego. Smacznego. Afiyet olsun. Ojejku. Tutaj mamy jeszcze do spróbowania oczywiście różnego rodzaju sery, jeżeli masz ochotę, sałata, tu mamy cacyki, tutaj są słodkości. Pamiętasz, Jarosław, wczoraj byliśmy na bazarze Tak. alanijskim i bardzo chciałeś dynię. Dynia Ci surowa bardzo smakowała. Obiecałam Ci zrobić niespodziankę. I tutaj właśnie jest taki dżemik z jabłkami i z dynią, specjalnie dla Ciebie przygotowany. Mam nadzieję, że będzie Ci smakował. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, ja wczoraj właśnie próbowałem tej dyni na surowo. Miała już taki w miarę przyjemny smak, ale myślę, że po obróbce pełnej ciepła, pewnej radości
Mam nadzieję, że będzie smakowało. A oczywiście pełne i też ciepło właśnie na pewno będzie smakowało. Ale jajecznica jest cudowna, jest po prostu nieziemska. Jest magia. Właśnie i my tę jajecznicę tak podajemy właśnie prosto z patelni. Bo tak najlepiej smakuje. Magia smaku, super. Sery. Tutaj chleb się je z makaronem. Do chleba, do bułki na przykład wrzuca się frytki usmażone, bo jakieś frytki. A bez jaki jest chleba. to sarek? Ten? Ten jest kozi, ten jest z mleka krowiego. Krowiego? Tak. Ten właściwie nie wiem, a to też z mleka krowiego. Tutaj mamy suczuk, czyli naszą kiełbaskę. Tutaj oczywiście mamy jogurt, jakże inaczej, i oliwki. Wspaniale. Wiesz, Wiolu, warto było nie jeść wczoraj od godziny 16:30 żadnego posiłku, żeby czekać na tak wykwintne, wyśmienite i smaczne śniadanie. Petarda smaku. Mówiąc No to się potocznym cieszę, językiem, że petarda, smakuje. wielka petarda smaku. Super. To jest jeszcze inna taka tradycja w niedzielę. Ja tak właśnie mówię, że niedzielę, dzień święty piknikowy święcić. Całe rodziny z samego rana, już godzina 8, wyjeżdżają, spotykają się na miejscach piknikowych. Robią wspólne śniadanie, wspólne posiłki i przyjeżdżają na te miejsca. One są już tak fajnie przystosowane przez zarządców tych terenów, przez gminy, żeby to, bo są tam miejsca i na grilla, miejsca oczywiście, że można umyć naczynia, toalety są piękne, tak. Przyjeżdżają tam całe grupy. To nie tylko moja najbliższa rodzina, przyjeżdżają tam wszyscy. Sąsiedzi, czy tam troszkę dalsza, kuzyni, babcie, rodzice i wszyscy razem się gromadzą. Mężczyźni zazwyczaj biorą dzieci, idą na plażę, idą bardziej nad morze, jeżeli jest ta możliwość tego miejsca. Kobiety razem siadają i zaczynają gotować. Pierwsze co? Czaj, to jakże inaczej bez czaju, a następnie właśnie wszystkie możliwe takie posiłki. Także cały poranek do wieczora, w niedzielę wszyscy się spotykają i jedzą, konsumują. Jarek, zrobiłeś się tak bardzo po europejsku. U nas weź swoją łyżeczkę i tak zamieszaj normalnie. Normalnie tak zamieszaj. O tak, dokładnie. U nas tak się po prostu musi to podzwonić, że się ten cukier, że się Rozumiem. herbaty Czyli nie miesza. jest to, oczywiście nie oznacza to braku kultury. Nie. Jest to jak najbardziej wskazane, nie jest to faux pas. Nie jest faux pas, po Super. prostu to musi tak A czy to zadzwonić. miejsce spożywania rodzinnych posiłków, miejsce pikników nie nazywa się właśnie Dimczaj? To jest jedno z miejsc, które... Jedno z miejsc To jest tylko. jedno z miejsc, gdzie przybywają. Tylko, że tam akurat na Dimczaj... Pozwolę sobie, szanowni państwo, spróbować wyśmienitej herbatki. Tam na Dimczaj, co to jest Dimczaj, wytłumaczę naszym widzom, jest to rzeka, jest to górska rzeka zimna, czyli latem jest tam bardzo przyjemnie, dlatego że woda jest zimna, więc ten chłód bijący od tej wody daje nam ukojenie. I tam już są przystosowane, to są restauracje na wodzie, można powiedzieć, gdzie też tak samo całe rodziny siadają, można siedzieć normalnie przy stole, albo na siedząco wtedy jemy gdzieś, jest takie miejsce wytyczone z dywanem, ściągamy buty wszyscy, stół jest bardzo nisko, siedzi się tak zwanie po turecku i też tak samo się konsumuje. To już jest restauracja. Ale ja tutaj opowiadałem, to też tak samo spotykają się całe rodziny, ale ja mówię o typowych takich miejscach. One są bardzo ekonomiczne, bardzo tanie, wyznaczone, zazwyczaj jest to przez gminę wyznaczone, gdzie przyjeżdżasz i tam już są stanowiska, jest stół, są ławki, jest grill gotowy, czyli palenisko na grilla, przywozi się Tak. tylko węgielek. Tam jest doprowadzona elektryka, żeby czaj zrobić, bo przecież... Czyli to wszystko jest- dla rodzin już po prostu jest Dokładnie. przygotowane, żeby właśnie w Dokładnie. sposób rodzinny, tani, ekonomiczny, a żeby właśnie pielęgnować tę tradycję rytuału właśnie spożywania posiłków całą rodziną, wszyscy razem. Tak. Wszystko jakby jest podane na dłoni, my sobie szukujemy, Tak, spotykamy tylko się. swoje, dokładnie, nie przynosimy trzeba swoje żadnych tak jakieś- wozić. Oczywiście też tak samo można pojechać w takie miejsca zupełnie dzikie, ale specjalnie, gdybyś, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, nie myśmy chyba nie dotarli jeszcze w te miejsca, troszeczkę dalej
bo my jesteśmy teraz w dzielnicy Oba i troszeczkę tak dalej, na przykład w Kestel, kiedy mamy wzdłuż promenady naszej, wzdłuż wybrzeża morza, są przygotowane takie też tak samo miejsca piknikowe, gdzie można przyjść i miło spędzić w obecności morza, bo przecież już jest morze jakby za ogrodzeniem, można pójść na plażę, a z drugiej strony to tak blisko, że przechodzić tylko przez ulicę i piknikujemy, spotykamy się. Wspaniały pomysł do tego, żeby właśnie dalej kultywować Dokładnie, zwyczaj to jest- rodzinnych posiłków, rodzinnych Dokładnie. spotkań na łonie natury, czyli właśnie świeże powietrze,